Kupiliśmy bilety. Dzisiaj na godzinę 23:55 z Moskwy do Briańska za 500 rubli, czyli dość tanio jak za dużą odległość, bo na innym połączeniu tylko 150 km też kosztowało 500, a tu jedziemy ponad 300. Będziemy mieć tylko 150 km do granicy ukraińskiej. Mam nadzieję, że to w 2 dni przejedziemy na rowerach i po prostu się teraz pakujemy, żeby już było trochę porządku w pokoju, gdzie na razie jest wszystko rozwalone tutaj. Zepsuł się jeden telefon do rędy. Nie chce się włączyć. Rano jeszcze działał, tak? Tak. Jest włączone, tylko na ekranie nic nie widać. Tak. Tak, i nastał czas wyjazdu z Moskwy. Jestem troszkę chory, zażyłem troszkę lekarstw. Troszkę dzisiaj prawie cały dzień spałem. Odpoczywałem. Głowa mnie boli. Za to Darenda się czuje świetnie. Ona dzisiaj będzie główną dowodzącą. Ja będę tylko z tyłu jechał i krzyczał: Darenda, poczekaj! Rower po schodach i tak dalej. Tak. Zobacz drogę na mapę. Nie, Na po mapie Moskwie. nie zobaczę, bo telefon mi się zepsuł. Jedziemy na dworzec Moskwa Kijewskaja. Pociąg mamy za 2 godziny, więc tak bezpiecznie, żeby godzinę dojechać. No, żeby chwilę wcześniej być. To wszystko będzie trzeba nosić na dół, bo tu nie ma windy. Z 5. piętra. No i pojedziemy. Pogoda niestety nieoptymistycznie dobra, ale może będzie lepsza. Dzisiaj cały dzień padało, byliśmy na zakupach, po prostu lało. Teraz też pada. Będzie w kurtkach przeciwdeszczowych, spodniach jechać. A w pociąg mamy najtańsze miejsca siedzące, więc że można spać w tym pociągu, bo ja patrzyłem jeszcze przed chwilą na stronie, że tylko sprzedali jeszcze chyba z 5 miejsc, także cały wagon będzie pusty. To po 2 miejsca. Po 2 możemy miejsca, zająć. no. Także żegnamy się, dziękujemy bardzo, spasiba большое. И вам спасибо, что приехали, что порадовали меня. Да. Думаю, дальше сможете еще приехать. Czasu mało, więc musimy jechać. Dojechaliśmy na dworzec Moskwa Kijewskaja. Mamy pół godziny czasu do odjazdu pociągu. Darenda zjechała windą na poziom -1, bo tam są kasy i może zapytać, czy trzeba wymieniać bilety elektroniczne na zwykły bilet papierowy. Udało się, jesteśmy w pociągu. Właśnie wystartowaliśmy. Znaczy odjechaliśmy. No i co? Powiedz, co trzeba było, bo mieliśmy bilet kupiony przez internet, tak? Tak. I jaka była dalsza procedura? Poszłam do kasy. Poszłaś? Czy trzeba było wydrukować? Ja nie wiem, czy w końcu trzeba było, czy nie, ale pani wydrukowała. Potem pytałam, czy trzeba kupić bilety na rowery, to dzwoniła, potem mnie wysłało do innej kasy i tam kupiłam bilety dla rowerów. Potem poszliśmy na peron. Oczywiście pani konduktorka nie była bardzo niezadowolona, że mamy rowery niezapakowane i że na pewno nie wejdą do pociągu i nie znajdziemy miejsca, ale nie było Здесь чай, problemu. кофе будет, пассажир? Чай, кофе будет? Spasibo. Это платно, да? Ладно, да. Нет, спасибо. No więc stoją tutaj za jeden stoi tutaj z bagażem za krzesłami. Jeden tu stoi, widzicie? A drugi stoi tam, na drugim końcu wagonu. No, tak jak Darenda mówi, że pani na początku nie była za bardzo, tak zobaczyła te rowery, tu się nie pomieści wszystko, ale zostało 5 minut do odjazdu. A jeszcze wiecie jaki pech? Ale Że- znajdziemy, że- daliśmy bilet. Że cały pociąg miał chyba z 20 wagonów i wszystkie były na platformie, czyli wystarczyło wprowadzić rower. A nasz 30 wagon już był za platformą, czyli na dole, trzeba było wszystko do góry. No, ale to pechowy przejazd mieliśmy tutaj, bo jak wyjechaliśmy, to nie miałam powietrza w oponie. Mi się wydało, że ktoś wypuścił, bo Na razie trzyma. trzyma. I w połowę drogi ta sakwa się w ogóle. No tutaj może, mi się tu może wyrwało. teraz być słabo to widoczne, ale się po prostu No, to się rusza, to nie powinno rozwaliła się się ta sakwa. I tutaj się też rozwaliła, tu już ruszać. kompletnie było nic nie rozwalone. widać. No. Trytytkami to naprawiliśmy, a trytytki się porwały, więc mamy trochę pracy. Będziemy to reperować teraz. Rower stoi
Stoi tu, widzicie, jest tak za fotelami upchany. No bym tu dał jedną tylko trytytkę, bo... Jesteśmy w Briańsku. Jechało się nie najgorzej, nawet troszkę pospaliśmy na tych fotelach. I co teraz nas czeka? Jedziemy w stronę Ukrainy. Granica nazywa się Trzy Siostry, dlatego, bo to jest jedna granica dla trzech państw, dla Rosji, dla Ukrainy i dla Białorusi. My musimy jeszcze naprawić przednie koło u Dorendy, bo jest tam dziurka. Wczoraj się te 10 km udało dojechać na takim napompowaniu, ale teraz przez 8 godzin pociągu to koło się wypompowało, także jedziemy szukać budynku stacji, bo jest jeszcze wcześniej, jest 7 godzina, żeby to robić w środku. Jesteśmy już po śniadanku, jedliśmy na stacji, naprawiliśmy u Dorendy koło, trzeba było wymienić dętkę, a teraz stoimy jeszcze przed salonem MTS-a. On będzie otwarty od 9, czyli za 4 minuty. I trzeba doładować telefon, żeby jeszcze 3 dni internet działał, bo mniej więcej 3 dni będziemy jechać do granicy ukraińskiej. Mamy tam 260 km. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Na szczęście nie pada. Jest 4 stopnie, trochę temperatura idzie do góry. Jest ok. A Dorenda pobiegła gdzieś kupić chleb. Pewnie zaraz wróci. Dobra, to ja idę doładować i jedziemy dalej. Co, wyjechaliśmy jakieś 30 km za Briańsk. Zimno jest strasznie. Wieje strasznie. Stoimy tutaj pod tą wiatą przystankową i zaczyna śnieg padać, także pogoda się nie robi się lepsza, chociaż jesteśmy bardziej na zachód. Także Dorenda próbuje łapać stopa, żeby podjechać w stronę granicy. No normalnie jakby była ładna pogoda, to w 2 dni byśmy tam zajechali. Jeszcze się... A teraz 12 na godzinę jedziemy średnio. No, śmieć jakbyśmy nie chcieli jechać. Jedziemy. Na granicy, w innym miejscu, gdzie planowaliśmy, ale to też dobre miejsce. Pojedziemy na taką granicę, która jest o 100 km bliżej niż tamta, te Trzy Siostry. Teraz też szybko udało się sprawdzić w internecie, że będzie jutro połączenie z takiej miejscowości, która się nazywa Szostka, do Kijowa, tylko że musimy, tam jest 70 km od granicy, a jutro jest o godzinie 12:25 elektryczka. No ja myślę, że dzisiaj trzeba jeszcze z 20-30 km przejechać i wtedy jutro jest szansa tam dojechać. A może w międzyczasie zmienimy plany. Może. Ostatnio codziennie zmieniamy, więc... Samochodu wyglądało, że pogoda się polepszyła, ale jest strasznie zimno i nawet śnieg rozpada. A ja chciałem powiedzieć, że kierowca był tak miły i nas dowiózł do samego przejścia. Tam 500 metrów będzie granica. A to już jest chyba nasza tradycja, że jak przekraczamy granicę rosyjską jakąś tam, to pada śnieg. Jak z Kazachstanu jeżdżaliśmy do Rosji, to padał śnieg, teraz pada śnieg. Co, jedziemy chyba na Ukrainę w takim razie, nie? Spróbujemy. No to słuchajcie, jesteśmy na Ukrainie. Jeszcze tylko jedna granica idzie i dojedziemy do Polski. Wszystkie sakwy, tak, wszystkie sakwy 2 razy otwierali. sprawdzili. I Rosjanie, i później Ukraińcy kazali otwierać. Prześwietlili, patrzyli. otwierali i wszystko wynajmowali. Także jedziemy. Ale jesteśmy już w Ukrainie i zmieniliśmy plany. Kupiliśmy dzisiaj doładowanie na 3 dni internetu w Rosji, które poszło się już. Po prostu można było nie kupować. No, nieważne. No nie, trzeba było kupować, bo sprawdziliśmy po drodze, czy ten punkt, tak. czy to przejście jest międzynarodowe. I tak, jest międzynarodowe. I tam przyjechaliśmy i mówią,
Nie, to jest tylko dla Rosjan i Ukraińców. Wy tędy nie A my przejedziecie, mówiliśmy, nie? Ale przecież patrzyliśmy w internecie, tam jest napisane, że międzynarodowo. To poszli jeszcze raz sprawdzić i okazało się, że jednak Tak, jest to międzynarodowy nie i ma to jest problemu. pełno cudzoziemców. No już sobie pomyślałem, co będziemy robić. Wracać 80 km do Tak. drogi głównej i dymać 240 kolejnych. No. Więc dobrze, że sprawdziliśmy w internecie, bo inaczej byśmy nie powiedzieli tak stanowczo, nie, to jest międzynarodowe. Tak. Tu mieliśmy legowiska, tu mamy kuchnię. No i nie jest najgorzej, bo w nocy jeszcze padał deszcz i strasznie wiało, a teraz się uspokoiło. Tak. Biało z tamtej strony, więc tam jest dobrze, byliśmy dobrze odsłonięci od wiatru. Bo tam jest cała ściana. Ogólnie dobry przystanek. Blisko drogi, ale tu raz na 10 minut przyjeżdża jakiś samochód, czy no jeszcze mniej. I wstaliśmy tak wcześnie, bo mamy dojechać do stacji w Szostce, a tam o 12:25 jest pociąg. Jeszcze jakieś prawie 50 km mamy, więc żeby się na pewno nie spóźnić, wstaliśmy trochę wcześniej niż zwykle. Już 2 godziny jedziemy do elektryczki, jakieś 20 km, może trochę mniej. Później pewnie będziemy chwilę przed czasem, więc coś sobie tam znajdziemy, jakieś ciepłe miejsce na stacji albo w jakimś innym miejscu. No i będziemy czekać. A jak się wszystko uda, to kolację już będziemy jeść w Kijowie razem z Jurą. Nie są to góry, ale zjazdy i podjazdy się zdarzają. A za to jest bardzo ładnie. Pewnie by tu było fajnie jechać latem. O dużo miejsc biwakowych, rzeczki, lasy. Jak się jedzie? Tak, w porządku. Trochę ciężko czasem, bo mam tylko 3 przerzutki. Tak, tylnia przerzutka nie zmienia w ogóle, a przednia są 3 tryby, mały, średni, duży, więc Tyrenda ma trochę utrudnione. No właśnie przejeżdżamy na drugą stronę rzeki. Jasne. Patrzcie tam, jak to jest ładnie. Kurczę, idealne miejsce po prostu na biwak latem, jak jest ciepło. Ile równego miejsca, las, zielona Ukraina. Miejscowość Pirogiwka, tak? Tak. Kupimy jakiś pieróg? Tak. Nie ma ławki. No ale... Jeszcze inna. O, może być jeszcze inna. Zatrzymałam się, bo chciałam wam coś pokazać, ale spóźniłam się o metr. Bo mam na liczniku 12 000 12 000 kilometrów. kilometrów. Tak, nie metrów. Chcieliśmy wyjąć kamerę, ale była tam kałuża. Chcieliśmy za tą kałużę tylko przejechać, ale okazało się, że Za późno. za późno. Gratulacje. Dziękuję, To jest dziękuję. klaskanie. No, jesteśmy w Szostce. Gdzieś tutaj będzie Dworzec dworzec, skąd pociągowy. pojedziemy do Kijowa. Do Kijowa, tak. Będziemy szukać. Tak, a jak dojedziemy do Kijowa dzisiaj, to jeszcze w Kijowie będziemy obchodzić 12 000 kilometrów. Tak, bo Huczną imprezą. Nic nie obchodziliśmy, więc Tak. Ja się będę leczył, a Dorenda będzie świętować. tak. Półtorej godziny jeszcze mamy. A, widzicie? Jeszcze mamy 1,5 godziny do odjazdu elektryczki. Możemy już kupić te flaszki na wieczór. A najpierw chodźmy kupić bilet. Bo nie wiadomo, ile bilet kosztuje. Najprościej będzie, jak zapytamy, nie? Jak jechać na dworzec. No tak, albo czy Bo ja mam zakopany, patrzeć na mapę można.
Ja mam gdzieś schowany strasznie telefon. Zapytać. Co? Jesteśmy już w elektryczce. W ogóle mieliśmy... Dobrze, że wstaliśmy o godzinę wcześniej, bo... Ostatnie 2 dni. Tak, to normalnie, jakbyśmy tam byli 5 minut później, to już by nie było biletów na dziś. Tam są w korytarzu te rowery za drzwiami. Bez ściągania saków, bez niczego, jedyny kłopot, że trzeba je było tak dość pionowo wprowadzić. A, jeszcze spotkaliśmy pana, który, tylko to było w budynku dworca, a tam była tabliczka, żeby nie kręcić. Przyszedł pan, tak zapytał nas, skąd jedziemy, gdzie jedziemy i tak dalej. My mówimy, że jedziemy do Polski, że wracamy do domu, całe kółko przez Kazachstan, Kirgistan i tak dalej, powiedzieliśmy. A on potem powiedział, że on zaczął w ogóle do nas mówić po polsku, nie tak bardzo czysto, ale zrozumiale. I mówi, że już od 7 lat pracuje w Polsce, że w Polsce bardzo dobrzy ludzie, że pomagają, że są życzliwi, także na plus. No i tam pogadaliśmy, on poszedł, po czym za 10 czy 15 minut wrócił z powrotem, przyniósł nam kawę, herbatę i po takim kawałku torcika czekoladowego. Jeszcze bardzo dobrego, jeszcze chwilę pogadaliśmy, wymieniliśmy adresy, telefony. Powiedział, że na pewno zadzwoni, jak będzie w Polsce, no i zaprosił nas do swojego domu tutaj w jakiejś sąsiedniej miejscowości 24 km stąd. Także jakbyśmy kiedyś jechali na wschód do Rosji, tędy przez Ukrainę, to mamy miejscówkę noclegową. Tak. Zawsze dobrze. Bo on powiedział, żeby wypić wódkę, ale już nie zdążyliśmy, bo pociąg odjeżdżał. Wtedy jeszcze mieliśmy do odjazdu 45 minut. chyba. Tak. A nie zdążylibyśmy. Można powiedzieć, że to już jeden z ostatnich etapów powrotu do domu, no bo z Kijowa pewnie już też pojedziemy bezpośrednio pociągiem do Polski, potem jeszcze trochę przez Polskę.